Cześć, dzisiaj przedstawię Wam Egernię, o których wspomniałem sobie na poprzednim filmie. To jest gatunek endemiczny na Australii i dzisiaj opowiem Wam trochę szerzej o ich hodowli, tych super ciekawych i interesujących wyglądowo nawet smoków. Ja jestem Hubert i dzisiaj przedstawimy Wam 4 gatunki, które posiadałem na hodowli Dragonberg. Zaczniemy od tego, że jak już wspomniałem, jest to endemit dla Australii. Region występowania dla nich jest tak szeroki, że w sumie powiemy tylko, że występują one w całej Australii. Bo macie wiele gatunków, które obejmują różne tam terytoria, regiony, części, więc to raczej by mi się mijało z celem, żeby opowiadać o każdym z nich. Mniej więcej cała Australia jest zaludniona przez Egernię. Tutaj mamy Stokessi, tutaj jest Hosemeri oraz jeszcze zaraz zobaczycie na przebitkach Striolate i Depresse. Egernie są w większości takie mocno kolczasto-łuskowate. Jak możecie zobaczyć, ich budowa ciała jest taka dość z wyglądu solidna i faktycznie tak też jest w rzeczywistości. Są one twarde i pancerne, można wręcz powiedzieć. Takie mini czołgi z tych jaszczurek wyszły. Striolata w porównaniu do tych dwóch osobników nie ma w ogóle łusek takich wystających, takich kolczastych. Jako jeden z niewielu właśnie przypadków z rodzaju Egernia jest ona gładka. I jak też zdążyliście zauważyć, jest też mniejsza niż chociażby te dwa osobniki. No ale tak samo na przykład Depressa też nie należy do dużych gatunków. A te osobniki, które właśnie widzieliście, Depressy, one mają mniej więcej około pół do 8 miesięcy, pół roku do 8 miesięcy, więc to są też maluszki, ale jakoś specjalnie dużo one nie urosną. Będą takie około 15 cm sięgały długości ciała. Nie wydają dźwięków, nie robią nic takiego nadzwyczajnego w porównaniu do innych jaszczurek. To są po prostu kluchy. Kluchy, które uwielbiają leżeć albo w norach, albo właśnie pod żarówką grzewczą. Więc zacznijmy może od tematu terrarium. Terrarium dla takiej Stokessi będzie dość duże, ponieważ minimalne dla pary, albo nawet 1-2 to myślę będzie 140 na 40 na 60 cm. Bo pomimo tego, że one biesiadują częściej właśnie w takich norach, takich kryjówkach typu pod korzeniami, pod tułami i tak dalej, też czasem się wezmą. Mają na tyle ostre pazurki, że są w stanie się spiąć. Jednak tak czy inaczej, większość czasu one będą schowane. Fajnym pomysłem w terrarium jest zagospodarowanie dla nich kamieni i płytek kamiennych, przed którymi będą w stanie się schować. Tylko pamiętajcie, mocno je ustabilizujcie, żeby jednak to ciałko nie było w stanie je zsunąć. Ta Stokessi jest prawie dorosła, to jest samiczka większa. I jak widzicie, jest to kawał miecha, więc myślę, że na spokojnie jakby chciała, to byłaby w stanie naprawdę zsunąć taki kamień. Hosemeri w porównaniu do Stokessi jest podobnej wielkości, tylko tutaj widać mocno dymorfizm płciowy. Samce są większe od samic, co znaczy, że w sumie dla takich Hosemeri terrarium może być nieznacznie mniejsze. Myślę, że 120 na 40 na 40 terrarium byłoby też odpowiednie. Może nawet te 60 cm wysokości, bo w porównaniu, to znaczy w przypadku Hosemeri one są podobne właśnie do Stokessi i to właśnie zachowaniem i to wielkością bardzo dużo je łączy ze sobą. Więc fajnie zagospodarować im większe terrarium i fajnie też mieć więcej osobników, bo jednak one są dość spokojne i nie przejawiają tej agresji wobec siebie. Fajnie się sprawdza tutaj grupa hodowlana. To też właśnie my z tego względu właśnie celujemy, żeby mieć w terrarium tak po 4 osobniki. Ze względu na to, że są też takie socjalne, społeczne. W przeciwieństwie do Depressy, które jak już wspomniałem są dość małym gatunkiem, fajnym terrarium było dla nich takie 60 cm długości na 40 na 40, może nawet trochę większe. Pamiętajcie, w każdym przypadku akurat terrarium im większe, tym lepsze, więc jeśli jesteście w stanie zagospodarować większą powierzchnię w mieszkaniu, to lepiej im zapewnić też większe terrarium. Będą na pewno z nich korzystały i na pewno sami będziecie z tego powodu też zadowoleni, że akurat poświęciliście trochę więcej miejsca i możecie teraz obserwować tak wspaniałe jaszczurki, jakim są Egernie. W przeciwieństwie do Stokessi, Striolaty są typowo nadrzewnym gatunkiem. One bardzo lubią się spinać. Są dość małe, tutaj jest prawie dorosły osobnik, samiec akurat w tym wypadku. Striolaty są nadrzewne, więc terrarium zróbmy dla nich
40 na 40 na minimum 60, jeśli nawet nie 80 cm wysokości. One będą korzystały ze wszelkich tub, wszelkich gałęzi, różnych właśnie korzeni, które będą wysoko i nawet ścianek, więc fajnie by było im zapewnić takie wysokie typowe terrarium. A depresy, no jak sami widzicie, są dość małe i też wspomniałem, one nie będą dużo większe, więc no tutaj terrarium byśmy zagospodarowali takie fajne 60 na 40 na 40, może nawet 80 na 40 na 40 na pary, jeśli nie tria. Jak już wspomniałem, każdy z rodzaju egiernia jest spokojna, jest społeczna i nie przejawiają wobec siebie agresji, więc bardzo dobrze się sprawdza tutaj trzymanie grupowe. I tak jak my byśmy chcieli cenować po 4 osobniki mniej więcej na terrarium, tak i Wam polecam, żeby spróbować właśnie zrobić takie coś. Ciekawostką jest to, że każdy z rodzaju egiernia strasznie lubi kopać. Tak jak mieliśmy taką nieraz sytuację, że chociażby depresy nam zniknęły nagle z terrarium, mieliśmy lęk, że nie wiem, terrarium zostało otwarte, albo one się przeteleportowały po prostu. Tak się okazało w gruncie rzeczy, że one były zakopane głęboko pod ziemią, na głębokości w sumie 8 cm pod podłożem. Więc fajnie im zapewnić też grubą warstwę podłoża, żeby one były w stanie się podkopywać, robić norki i mogły korzystać też z tego rozwiązania. Wszystkie egiernie będą korzystały z UVB oraz ogrzewania, więc ważnym aspektem jest, by im zapewnić właśnie te 2 żarówki. Oświetlenie UVB będzie miało mniej więcej od 7 do nawet 12%, a grzanie punktowe będzie osiągało od 40 do nawet 42 stopni Celsjusza. Będą korzystały z tej formy ogrzewania, nie będzie to dla nich szkodliwe, więc zapewnijcie w jednym miejscu właśnie takie punktowe, mocne grzanie. Pozostałej części terrarium niech naturalnie ono się wychładza. Pamiętajcie o dobrej wentylacji, aby właśnie całego terrarium nie przegrzać, żeby te jaszczurki też miały komfort i swobodę wyboru tego, gdzie wolą przesiadywać, czy właśnie w zimniejszej strefie, czy też cieplejszej. Po porównaniu do tych właśnie maluków, jeden z tych woli siedzieć w cieplejszej strefie, ten drugi woli zimniejszą. Zapewnijmy im możliwość wyboru. Wilgotność w terrarium będzie dość niska. Będziemy utrzymywać ją na wysokość maksymalnie 40 stopni Celsjusza, ale pamiętajcie, to, że to jest pustynny, to jest stepowy, to nieważne jaki to jest gatunek, nawet te, które będą miały skrajnie niską wilgotność, one potrzebują nawodnienia, nie tylko poprzez owady. Raz w tygodniu przynajmniej starajcie się im zapewnić trochę wody, spryskajcie terrarium, dajcie im to możliwość, żeby miały możliwość nawodnienia się tak naprawdę. Dieta ich składa się głównie z owadów. Będą one najbardziej zainteresowane owadami, czy to świerszczami, karaczanami, może nawet łącznikami, molami woskowymi albo wylęgiem szarańczy. One też bardzo lubią zieleninę. Co prawda ciężko czasem przedstawić się, żeby jadły tam jakieś zielone warzywka typu liście roszpunki i bazylii na przykład, to korzystają z niej i to też jest bardzo dobra opcja i forma nawodnienia jaszczurki. Pamiętajcie, żeby ona była świeża, żeby to nie były służki takie typowo z zoologicznego. Starajcie się dawać świeże, sprawdzone i pewne liście. Jeśli będą one ze supermarketu, to upewnijcie się, że są dobrze wyczyszczone, przemyte, żeby nie doszło tutaj do momentu, że będą spryskane na przykład te liście i no niestety nasze jaszczurki na tym ucierpią. Więc ważnym to jest aspektem, żeby dbać też o jedzonko. Dymorfizm płciowy tutaj występuje na zasadzie egiernie, samice są mniejsze od samców. Rozmnażają się one jajożyworodnie, to znaczy nie będą składały wam jajek, tylko urodzą się praktycznie, można powiedzieć, od razu żywe jaszczurki. One będą rodziły, więc nie ma tutaj czegoś takiego jak proces inkubacji. Jedynie możecie im zapewnić do tego odpowiednie warunki poprzez zimowanie, obniżenie im temperatury do nawet 20 stopni w ciągu dnia. Jedynie my robimy tak, że obniżamy temperaturę w pomieszczeniu hodowlanym, dajemy im cykl UVB na około 4 godzin w ciągu dnia i wtedy one zaczynają zimować, robią się ospałe, chowają się, zakopują i po włączeniu właśnie żarówek grzewczych, kiedy nagle nabija te 30-40 stopni praktycznie w terrarium, one wtedy się rozbudzają, wtedy są bardziej pobudzone i są bardziej aktywne i są chętniejsze do kopulacji. I to jest najlepsza forma, aby zdrowo
rozwijał się płód, żeby jaszczurki dobrze się asymilowały właśnie do otoczenia i żeby ich ciąża przebiegała zgodnie i pomyślnie. Uważam, że Egeria to jest jeden z fajniejszych gatunków. Jest ona naprawdę ciekawa, jest naprawdę żywa. W większości będzie też trochę płochliwa, więc ona się nie nada zupełnie dla każdego pod tym względem. Jeśli chcecie brać ją na rączki, to musicie naprawdę dużo czasu włożyć w to, żeby przyzwyczaić do swojego kontaktu właśnie te jaszczurki. Najlepszym rozwiązaniem będą na przykład takie stokesy, które są dość duże, które są widoczne i łatwiej z nimi współpracować. Takie depresy również będą właśnie spokojniejsze w terrarium, tak czy inaczej, ale już się tak nie nadadzą na ręce. Zresztą takie ciało, jakie ma stokesy, to aż czuć, to aż fajnie mieć. Więc polecam Wam, jeśli interesujecie się egeriami, naprawdę jest to ciekawy temat, polecam poszukać informacji na internecie, pooglądać filmiki, jakieś różne inne na YouTubie i się zaznajomić z tematem. Ale na razie ja Wam dziękuję i polecam się na przyszłość. Oglądajcie więcej filmików, za niedługo zobaczycie kolejny z innym ciekawym gatunkiem na stronie Dragonberg. No i siema.